Nazywam się Tomasz Kijewski. Jestem biologiem i przez ponad 2 dekady zajmowałem się genetyką organizmów morskich. W ostatnich latach działam jako popularyzator nauki i edukator w Pracowni Badania i Edukacji o Klimacie i Oceanach Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. W tym odcinku opowiem Wam o zmianach klimatu, które dotyczą przede wszystkim Morza Bałtyckiego, a dokładnie świata morskich zwierząt i roślinności oraz milionów mieszkańców nadbałtyckich miejscowości. To wyjątkowe morze badane jest regularnie od końca XVIII wieku. Dziś wiemy, że najbardziej gwałtowne globalne zmiany klimatu, które dotykają również region bałtycki, spowodowane są głównie przez emisję olbrzymich ilości gazów cieplarnianych. Co ważne, zmiany te w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat mocno przyspieszają. Szacuje się, że z powodu m.in. nadmiernego spalania paliw poziom Morza Bałtyckiego podnosi się średnio o 2 do 4 mm na rok. Możemy cieszyć się długimi fragmentami polskiego wybrzeża, które zachowało swój dziki charakter. Znajdziemy tu m.in. atrakcyjne turystycznie piaszczyste plaże i klify. W przypadku niektórych miejsc linię brzegową niszczą naturalne żywioły. Zwykle towarzyszy temu procesowi powstawanie wydm na innych obszarach. Dzieje się tak za sprawą naturalnego przemieszczania się piasku. Co istotne, wybrzeże ulega intensywniejszym zmianom niż choćby 30 lat temu. W ostatnim czasie bowiem na sile przybierają sztormy cofające linię brzegową. Na tę zmianę mają wpływ coraz cieplejsze zimy i brak pokrywy lodowej przy brzegu. Najlepszym przykładem takiego stanu rzeczy jest plaża w Orłowie, gdzie obecnie jesteśmy. Ukształtowanie linii brzegowej jest tu takie, że silniejsze sztormy zabierają piach z tego miejsca, przenosząc go w stronę Sopotu. Brzeg ten jest regularnie odbudowywany przez człowieka, lecz natura konsekwentnie wprowadza swój porządek. Seria sztormów z początku 2022 roku wyczyściła tu plażę aż do kamiennych umocnień. Badania wykazują też, że rośnie tempo podnoszenia się wód oceanicznych. Dlatego istotne jest, by planując rozwój nadmorskich terenów uwzględniać fakt coraz gwałtowniejszych zmian powodujących wnikanie morza w ląd i zalewanie terenów użytkowanych przez ludzi. Powinno się unikać planowania zabudowań bezpośrednio przy linii brzegowej, tak abyśmy w przyszłości mogli mieszkać i pracować w miejscach bezpiecznych od zalania. Nazywam się Krzysztof Radke i jestem pracownikiem Zakładu Zasobów Rybackich w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. Zajmuję się badaniami biologii dorszy bałtyckich. Analizuję ich długość, masę i oceniam ich wiek. Skutki zmian klimatycznych nie omijają także rybołówstwa bałtyckiego. Dotyczy to m.in. dorszy, które były poławiane przez wiele lat. Pojawiły się one w Bałtyku, gdy z rejonu naszego morza ustąpił lodowiec, a Morze Bałtyckie, które było przez tysiące lat słodkowodnym jeziorem, uzyskało połączenie z Oceanem Atlantyckim. Dorsze do rozrodu i rozwoju ikry potrzebują wody słonej, zimnej i dobrze natlenionej. Takie warunki znajdowały się przez szereg lat w bałtyckich głębiach, zasilanych przez wodę Atlantyku w postaci okresowych wlewów. Wlewy to wody Oceanu Atlantyckiego, które wpychane są przez silne wiatry do naszego morza. Od 1880 roku, od kiedy badano wlewy, obserwowano ich występowanie niemal co roku. W ostatnich 30 latach stały się one znacznie rzadsze na skutek zmian klimatu. Mała liczba wlewów w ostatnich latach spowodowała nieodpowiednie warunki do rozwoju ikry dorsza. Mało tlenu, za mało soli, zbyt ciepła woda. W takich okolicznościach ikra może obumierać. Dorszy jest coraz mniej. Od września 2019 roku wprowadzono zakaz ich połowu w Bałtyku. Mogą one czasem pojawić się przy okazji połowu storni. Mimo zakazu nie odnotowano szczególnej poprawy liczebności dorszy. Ze względu na zmiany klimatyczne zmniejsza się także zasięg występowania skorupiaków, podwojów wielkich, którymi żywią się dorsze. To jedna z przyczyn pogorszenia kondycji tych ryb i zmniejszenia ich tempa wzrostu. Jeszcze 30 lat temu w południowym Bałtyku można było złowić nawet metrowego dorsza. Obecnie długość większości dorszy nie przekracza 35 cm. Niestety zmian klimatu nie cofniemy. Każdy z nas jednak, każdego dnia może przyczynić się do zmniejszenia ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Częściej używajmy roweru lub autobusu, oszczędzajmy wodę i światło.